Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Alto, mająca w ofercie swego sklepu internetowego urządzenie niezwykle przydatne dla ludzi aktywnych na świeżym powietrzu, zwłaszcza zimą, czyli takich jak ja. Urządzenie, które jest zarazem czajnikiem zagotowującym wodę i inne płyny, ale również termosem. Zatem, kiedy mamy tutaj 90 stopni, można w tym zaparzyć sobie herbatkę z ziół rosnących na dolomitów łąkach, a potem coś takiego w stanie gorącym zabrać ze sobą i to jako termos będzie temperaturę trzymać. Ten widok i ta sceneria powinny od razu rozwiać ewentualne wątpliwości co do miejsca mojego pobytu. Powiecie, no chłopie, jesteś w jakichś wysokich dość górach, a większość wysokich gór na świecie dość podobnie wygląda. Otóż odpowiadam, nie. Mianowicie te góry nie są do żadnych innych podobne. Są jedyne w swoim rodzaju. Jestem bowiem w sercu Dolomitów. W sercu Dolomitów w dolinie Alta Badia, miejscowość Corvara. I właśnie tutaj, po tych dolinach, po północnym fragmencie Włoch, a po południowym Tyrolu, wśród pięknych dolomitów, szczytów, będziemy się dzisiaj poruszać w nader ważnych sprawach zresztą. Jak już wiecie, jestem w Corvarze, a wypada zacząć od tego, że jest to arcyznany i arcyznamienity ośrodek narciarski. Byłem tutaj kiedyś, ale nie na dole. Tam na górze, bowiem robiłem kiedyś tak zwaną selarondę. Tak, tutaj działa ten słynny Dolomiti Super Ski, czyli karnet, który uprawnia nas do jazdy po wielu dolomitowych dolinach. No, selarondę trzeba kiedyś zrobić. Ja wyruszyłem i wróciłem do sąsiedniej doliny, mianowicie do Val Gardeny, bo tam wtedy mieszkałem. Ale narty dzisiaj nie są moim przeznaczeniem, bowiem to właśnie w dolinach powstają miejscowe kulinarne specjały. Od czego zacząć opowieść o południowo-tyrolskim jedzeniu? No, trzeba zacząć od chleba. A jest tutaj jeden rodzaj chleba, jedyny w swoim rodzaju. Mianowicie Schüttelbrot. I teraz nim detalicznie się zajmiemy. To jest nasz bohater, czyli Schüttelbrot, jeszcze w wersji surowej, ale każdy bohater wymaga jeszcze innego bohatera. I to jest nasz drugi bohater, pan Nicolas Seppi. Hello. Hello. This is a raw Schüttelbrot pastry, yes? Duff. I prepared the duff before and Yes. I let it rise for 40 minutes. For 40 minutes. What kinds of flours we have here? There is rye flour Uh-huh. and wheat flour. Okay. And kümmel There's also species like kümmel, fennel and fennel seeds. and also yeast. And also yeast. Więc drodzy Państwo, let's do your job, please. Okay. I will try to not disturb you. Drodzy Państwo, tak, mąka żytnia jest tutaj najważniejsza. Malutki dodatek mąki pszennej, no i przyprawy, te cudowne przyprawy. Ziarna kopru włoskiego, kminek, oczywiście sól, drożdże. Takie ciasto wyrasta, a potem, żeby mogło być nazwane Schüttelbrot, musi być wstrząśnięte. Okay. Now I start to shoot. Jest, ponieważ Schüttel znaczy po niemiecku wstrząsać. I tak się z tym
quite similar to preparing a pizza. Yes, a little bit. Zobaczcie Państwo. Now the second one. Manufaktura, ręczna robota. I tak wstrząśnięte wyrasta raz jeszcze. And now we have to wait about 40 minutes before Now baking. we put it on this thing, Aha. and afterwards we put it in the fermentation Aha. cellar and 40 minutes. Czyli to teraz zostanie włożone tutaj na taki specjalny wózek, pójdzie do pokoju fermentacyjnego i tam będzie fermentować jeszcze przez 40 minut. Schüttelbrot po ponownym wyrośnięciu i upieczeniu musi jeszcze schnąć mniej więcej przez 3 dni. Zresztą tutaj mamy taki tradycyjny stojak do suszenia tego chleba. Kiedyś pieczono to w domach mniej więcej 2 razy do roku. It looks a bit like a ciabatta, but it's not It's ciabatta. not a ciabatta. It's also made with rye flour, with wet flour, but more rye flour, with kümmel and fennel also. But see, it's fresh. You have to eat it fresh because if it's become old, it's not good. to What's eat. the name of it? In Italian and Latin, we call it puchos. Peaches. Peaches. And it's only Tyrolean or only that valley? No, only Südtirolian. And in German, it calls Vorschlagbrot. Let me explain more about Schüttelbrot because I love it so much. Drodzy Państwo, skąd taki pomysł? No dobra, jeszcze chwilkę. Mamy tutaj normalne precle solone, no bardzo podobne jak w Monachium. Mamy w końcu tort gryczany, z mąki gryczanej. What's the name of that cake? In German, Buchweizentorte. Buchweizentorte. A, Buchweizentorte. Yeah. Grana Saraceno in Yes. Italia, that sort of grain is called. I ludzie kiedyś, biedni ludzie, ciężko pracujący, chodzili w góry, żeby paść na przykład krowy albo żeby rąbać drwa. No i co? Jakby to wzięli ze sobą, to po 2 dniach byłoby niezdatne do jedzenia, bo by wyschło. A to i tak jest suche. 2 razy do roku tylko to kiedyś piekli. To jest suche, ale to jest pyszne, to jest wspaniałe. Ja za każdym razem, jak z Tyrolu południowego, z południowego Tyrolu wracam, to mam tego mnóstwo w bagażniku, bo to wystarczy. May I destroy Yes, it? of course. Mamy tutaj talerzyki i zobaczcie, zobaczymy, my wszyscy zresztą zaraz, coś o co chodzi. Niezwykle prosta rzecz. Pięknie strzela. I mamy tutaj szpek, mamy tutaj ser, is it Kamenwurzen? Yes. I Kamenwurz. miejscowa, typowa, bardzo mocno wędzona kiełbasa. I mając tylko takich kilka rzeczy plus wodę, no ewentualnie trochę sznapsa, można było wysoko w górach przetrwać bardzo, bardzo długo. Fantastyk. Jak ja kocham ten aromat kminku i aromat fenkuła. To jest cudowna rzecz. Dankeschön. Danke. Thank you very much. Danke. Val Badia to jedna z tych dolin, które zamieszkują również Ladyni. Ladyni, lud wywodzący się od starożytnego plemienia Retów. Ich język jest spokrewniony z retoromańskim, czyli z jednym z oficjalnych języków szwajcarskich, ale się od niego nieco różni. Zresztą dialektów mnóstwo, bo w każdej dolinie inny ladyński dialekt, no bo kiedyś te doliny były po prostu przez pół roku niemal odcięte od świata. Zatem ten język
się spetryfikował. Językoznawcy twierdzą, że ladyjski jest to w ogóle taka kuchenna wersja łaciny. Jest to w każdym razie język romański. No i mamy tutaj ladyjskie napisy, nie tylko ladynów, ale również ich język na tablicach. Oni między sobą w tym języku mówią. No i tak wygląda ich matczyzna wel ojcowizna. Nie kiepsko. Jeśli spytacie się, jak wyglądają w Korwarze warunki akomodacyjne, to odpowiem krótko. Doskonale. No jest tutaj gdzie spać, rzecz jasna, i jest tutaj co jeść. Ale ja w obu tych kategoriach od razu wespnę się na najwyższy poziom, na najwyższy Dolomitów szczyt. Legendarne miejsce. Hotel i restauracja La Perla. Już trochę się temu wnętrzu przyjrzałem, no ale króciutki rzut oka na zewnętrze. Spójrzcie, jak jest ułożone drewno. Zobaczcie, jak wyglądają te poduszki. Zobaczcie, jakie to są koce. Żaden syntetyk, to jest po prostu miejscowa wełna, loden. To jest skromniutki kącik dla palaczy. A środek? No, wejdźmy do środka. Miejsce założyli w roku 1956 państwo Ani i Ernesto Costa. Zresztą geneza jego jest niezwykle ciekawa. Pan Ernesto w lecie był hydraulikiem, a w zimie był trenerem narciarstwa. Jego goście zaczęli domagać się, by również zorganizował coś do spania. To były prapoczątki turystyki w tej części świata. No i wybudował hotel, który w dalszym ciągu działa i który nadal jest w rękach tych samych państwa, tej samej rodziny. Zatem instytucja rodzinna. Te pokoje, które mijamy, po niemiecku nazywają się Stuben. Sztuby również mamy takie słowo. I każda jest w innym, choć wszystkie w miejscowym stylu. To stareńkie drewno. To wszystko jest po prostu absolutne dzieło sztuki. Wymiar drzwi również wskazuje na fakt, że to jest dawne. Ludzie kiedyś byli wzrostu mojego, ale potem zaczęli jeść cornflaki i różne inne dziwne rzeczy. Nie, na przykład Andrzejek, który najadł się w dzieciństwie cornflaków, musi się tutaj mocno schylać. Przejdziesz, chłopie, no nie podniosę ich do góry, ale jakbyśmy jeszcze tutaj weszli, Achtung! No wiedziałem, że tak będzie. Tak, ja, człowiek normalnego wzrostu, śmiało śmigam po dawnych pomieszczeniach. Zobaczcie, jakie piękne. Tam nie będziemy przeszkadzać. Tam odbywa się obiad. Labirynt tych sztuben jest niezwykły, ale zajrzymy, żeby nie przeszkadzać Państwu tam. Zajrzymy tutaj. O, tam mi się podoba. Tam będę jadł. Ta sztuba wydaje mi się najbardziej poglądowa. No, poza tymi stolikami, nie tym, tylko tamtymi, wygląda po prostu jak dawna izba mieszkalna. Ten piec, na zewnątrz palenisko, kiedyś się w tym paliło drewnem i to ogrzewało całość, dlatego też nad piecem na przykład suszono pranie. Tamte stoliki są dostawione, ale ten nie, no bo to jest wyposażenie niegdysiejszej miejscowej wiejskiej chałupy. No to po prostu jak trzeba było, to się rozkładało, jak nie trzeba było, to się składało i przymocowywało takim drewnianym dingsem do ściany. Oryginalne malunki, faktura tego drewna niebywała. No i rzeczy z tutejszej karty. Zamówiłem sobie mianowicie 3 dania. To jest tatar. Tatar z miejscowej wołowiny. No więc już wiecie, bo mówiłem o tym w odcinku wcześniejszym. Nieprzemysłowa hodowla. Mówię teraz o tych krowach. Latem chodzą po halach, skubią trawę, zioła. Naprawdę niewielka produkcja mięsa najlepszej jakości. Canederli powiedzieliby Włosi, a knedl powiedzieliby
niemieckojęzyczni Tyrolczycy, czyli knedle, ale w tym wypadku knedle serowe, bowiem poza bułką, która jest spoiwem, mamy tutaj kawałki Graukäse. Graukäse to jest taki ser stąd, który robiony jest z serwatki. Zatem on praktycznie nie ma w sobie tłuszczu. Pod spodem taka bardzo elegancka sałatka z niezwykle cienko pociętej kapusty czerwonej i białej. Jezu, jakie to dobre. Sałatka trochę zakwaszona, a knedel po prostu jak chmurka. Puszysty. Ja mam słabość do knedli. Dobra, muszę wam jeszcze pokazać choćby to. To jest mianowicie jesiotr. Tak, miejscowy jesiotr. Do tego jakaś jarzyna. Co to jest? Co to jest? Ale dobre. To jest cieniutko pocięty seler korzeniowy, a jesiotr to przecież wspaniała ryba. A wody tutaj nadal są czyste, no i słodkie. Jesiotr to rzecz słodkowodna. Ekstra. Niezwykle trudny wybór, no bo mamy wołowinę, mamy ser, kapustę, no i mamy rybę. Jakie wino do tego dobrać? Tak, może być czerwone, mimo że jest ryba, bowiem jest to delikatne wino. Pinot Nero, mówiąc po włosku, Pinot Noir, mówiąc po francusku i Blauburgunder, mówiąc po niemiecku. Pinot Noir. Tutaj w południowym Tyrolu pinoty są lżejsze nawet niż w swojej pierwotnej ojczyźnie, czyli Burgundii, no bo winnice mogą być naprawdę na sporej wysokości. Duże nasłonecznienie, ale nie ma upałów, więc wcale nie jest wiele cukru w grona. Cudowne, lekkie wino. Moi drodzy, moja słabość do knedli jest tak wielka, że wprowadzam sobie to teraz delikatnym ruchem do ust. Ja wiem, mama kazała mi kroić rzeczy na mniejsze kawałki, ale tu jest knedel. La Perla może poszczycić się jedną rzeczą naprawdę niezwykłą, mianowicie piwnicą z winami. No dobra, powiecie, piwnicę z winami to tutaj ma prawie każda knajpa, tak, ale nie taką, bo to jest w ogóle jedna z najniezwyklejszych piwnic, jakie w mym przecież nie najkrótszym życiu widziałem. 30 000 butelek przeszło, ale nawet nie chodzi o tę liczbę. Chodzi o to, że jesteśmy we Włoszech, a więc i ta piwnica to jest teatr, ją się zwiedza razem z przewodnikiem. No nie mamy tyle czasu, by wam to wszystko pokazać, bo by to zajęło pewnie parę godzin, ale impresje z pewnością zrobią na was wrażenie. Niemal winna kaplica, poświęcona tylko jednemu winu, Sassicaia, legendarne wino z Toskanii. Aż trudno sobie wyobrazić, że ta sława niegdyś nosiła miano wina stołowego, ponieważ jest to rzecz wyrabiana nie z typowych dla Toskanii szczepów, z kabernetów pochodzących z Bordeaux. Trzeba przyklęknąć, by zobaczyć prawdziwe cudo, ponieważ dopiero nacisk na klęcznik spowoduje, że ta scatura des miracles, czyli pudełko cudowne, uchyli swoje wrota, a w środku rzecz, przed którą wielu ludzi interesujących się winem uklęknęłoby z pewnością. Mianowicie Sassicaia z roku 1968. Jeśli myślimy o super Toskanach, to jest super Toskan, a to są jego prapoczątki. Znacie wiele moich słabości, a jedną z nich jest bez wątpienia
miłość do alpejskich ciuchów. Wyrabiane od Liechtensteinu przez Bawarię, Austrię po południowy Tyrol. Robione wszędzie na miejscu z bardzo porządnych materiałów, z czesanej wełny zwanej lodenem. Kosztują dość sporo, ale są w zasadzie dożywotnie. No i przede wszystkim niezwykle mi się podobają. One wszędzie w rejonach niemieckojęzycznych noszą zbiorową nazwę Dirndl albo Tracht, ale jedno od drugiego się różni. Na czym ta różnica polega i na czym polega sekret tejże odzieży? No, za chwilę to wyjaśni nam prawdziwa w tej materii specjalistka. Naszą gościnią jest pani Aneta Wittur. Hello. Hello. Pani Aneta sama robi właśnie takie alpejskie, miejscowe stroje. I mam do niej jedno ważne pytanie. I've got a very fundamental question to you. Tell me, Robert. What's the difference between Dirndl and Tracht? Because it's not the same. It's not the same thing, no. The Tracht is the very typical and old dresses from the region and has more to do with tradition. And Dirndl is more with fashion related, but starts from the look and from the shape of a Tracht. Invention. Has more to do with moda, Yeah. with fashion, Yeah. with the colors, and it's very creativity. Tracht has not to be it's not connected with creativity because it's always the same. It has to be like it this. was. Exactly. And so it means that this is Tracht. This is the Tracht. This is especially this is the Ladin Tracht. This Yeah. Tracht from the region. It's similar to others, Yes. but it changes in colors a little bit, in the shape a little bit. There are some small details what change from one tract to another, from region Okay. to region. Some interesting things to tell about our tract Yeah. is the knot. So, for example, on the left side it means you are not married. On the right side it means you are married. In the middle, you don't know. Okay, in the middle you don't know. And what I have on myself, is it Dirndl or Tracht? This is more with Tracht related. Tracht. Yes, because yes, of course, especially on the jacket, it's more fashion. So this is more on the. But this way. is- this is But very this is more traditional. Tracht. Yes, this is more traditional. The men's has a very typical. How do you call it? The gilet. Gilet? Yes, very typical Jacket. to your one. Yes, yes. This is more. I've got a lot of jackets at home. Really, But you are very fashion. it's too cold just to wear a Here, jacket. yes, I know. Is it female? Is it female Female. capello? This is the female May I capello. try it? Yes, of course. It's perfect, but this have to stay like. Okay. So you have to turn around so you can see everything. Widzicie Państwo, pani tutaj to szyje i produkuje, ale są takie sklepy ogromne. Nie zapominajcie o tym. I jak kupujecie, to baczcie uważnie, czy kupujecie Dirndl, czy też Tracht. I think I have to buy that think- capellini to I my think collection. you Nie, to need my it. wife, to my wife. Thank you very much. Absolutely. Rzecz jasna, najważniejszym zimowym południowo-tyrolskim sportem jest narciarstwo zjazdowe. Ale można tutaj również oczywiście uprawiać narciarstwo biegowe, można w końcu spacerować, normalnie tak jak ja, albo też w rakietach śnieżnych. No i jeszcze jedna rzecz, słynna tutejsza, mianowicie wspinaczka, alpinizm po lodowych ścianach zamarzniętych górskich wodospadów. Na samą myśl o czymś takim muszę łyknąć coś gorącego. Ue, ue. Niezwykle przyjemnie jest mieć taki widok, nawet jak się siedzi w samym środku miasteczka. Oczywiście nie chodzi mi o te dźwigi, lecz o ośnieżone szczyty, które w tej chwili delikatnie
muska zachodzące słońce. Miejscowa kuchnia jest dlatego między innymi niezwykle atrakcyjna, że wymaga niewielkiej liczby składników. Zaraz Wam pokażę, co kupiłem w najbliższym sklepie. Tak, wyszedłem tutaj i za rogiem od razu na stoisku piekarniczym rzuciły mi się w oczy takie torby. To jest mianowicie Knädelbrot, albo też Knädelfleisch, fleisch w cudzysłowie, czyli baza do zrobienia wielu rodzajów knedli, czyli wysuszony, czysty, pszenny chleb, albo też bułki pokrojone w kosteczkę. To jest od wieków tutaj stosowane, no i to jest jakże wpisujące się dzisiaj w modny trend niemarnowania, po polsku zero waste. Ja pamiętam, jak moja babunia również odkładała weki, mówiąc po krakowsku, czyli pszenne bułki i takowe suszyła. To w każdym razie kupiłem. Obok na stoisku mleczarskim nabyłem coś takiego. No ja wiem, to może wygląda niespecjalnie szczególnie, ale to jest wspaniałe. Graukäse, czyli szary ser, ser miejscowy, robiony z serwatki, czyli on praktycznie nie ma tłuszczu. Dość mocno wania, dość mocny zapach wydaje. U nas bardzo ciężko to dostać, ale będziecie mogli ten ser innym zastąpić. Zresztą zaraz wszystko po kolei wyjaśnię. Co z tego powstanie? Z tego powstaną serowe knedle. Knedle serowe, do których zrobię sałatę. Sałatę, która będzie z kapusty, ponieważ w Polsce sałata to nie tylko znaczenie rośliny, ale również zieloności różnych z przyprawami. Więc zaczynam od kapusty. Kapusta biała, którą trzeba pokroić na mniejsze kawałki, obrać z wierzchnich liści i bardzo drobno posiekać. Czym będę ją siekał? Będę ją siekał przy pomocy takiego urządzenia, czyli mandoliny. Od tego zaczynamy. No ja bym jednak tego nożem aż tak dokładnie posiekać nie potrafił. To jest bardzo prosty przyrząd, naprawdę przydatny. Co teraz? Teraz trzeba to po prostu potraktować solą, nieco w dłoniach zmiąć i dodać tutaj jeszcze jeden składnik przed zmięciem w dłoniach, mianowicie kminek. No nie możecie tego pominąć. Jeśli wydaje Wam się, że nie lubicie kminku, to użyjcie kminku mielonego. Ale kminek jest tutaj niezwykle ważnym elementem gry, a ja jestem kminkolubem. I posolone, trzeba to teraz tak właśnie w dłoniach zmiąć i odstawić na jakiś czas. Kapusta czeka, zajmujemy się ciastem. Czyli najpierw trzeba lekko rozgrzać patelnię i na tej patelni sporą porcję masła położyć, gdyż ważnym elementem całości knedli jest cebula. Drobno posiekana, zwykła cebula. No, masło się za chwilę rozgrzeje. Tu gdzieś była, jest łyżka, już się rozgrzewa, można cebulę całą wrzucić. To się będzie działo. A ja muszę teraz tak, do mleka, które czeka tutaj grzecznie, mleko czeko, wbijam 2 jajka, to dokładnie mieszam i wlewam do chleba knedlowego. Jajka są tu, mleko jest tu, wbijam, mieszam. Na desce mam kombo pokrojonego w kostkę graukäse oraz szczypiorku. Trzeba jedno i drugie dodać do środka, znaczy do tego knedlowego pieczywa. Mówiłem, że w Polsce jest to bardzo ciężko dostać, ale tutaj już w rejonach bardziej na południe robią to na przykład z gorgonzolą. Zresztą możecie użyć sera jakiego chcecie, no takiego jak lubicie.
To są, jeśli chodzi o nazwę, knedle serowe, więc panuje tu pewna dowolność. Ja to po prostu robię tak, jak oni tutaj, w tym miejscu najczęściej robią. Idealny timing, ponieważ cebula ma się nie zrumienić, lecz zeszklić, drobno pokrojona, więc jest miękka. Dobra, to chyba wyłączyłem. I tak, to wędruje razem z tym masłem do środka, no ale z tego nie dałoby się jeszcze niczego ulepić, więc dwa składniki. No jeden pełniący rolę lepiwa, lepiszcza, a drugi spoiwa. Tym lepiszczem będzie mianowicie ten duet, czyli jajka oraz mleko, a spoiwo to mąka. Ale mąkę dodamy za chwilę. Teraz trzeba to doprawić solą, pieprzem i rzecz bardzo ważna, gałką muszkatołową. Obficie i zaczekać, aż ten przecież czerstwy chleb wchłonie to, wypije to, nasyci się ową płynną mieszanką. Gałki nie żałować. Masa jest idealna. Spójrzcie, chodzi o to, żeby bułka nasiąkła płynem wlanym. I teraz mąka. W przepisie jest 100 gramów tejże, ale to jest tylko pewnego rodzaju wskazówka. No mąka ma różny poziom wilgotności. Jeśli mąki dodamy zbyt mało, to knedle będą się rozpadać w trakcie gotowania. Jeśli dodamy jej zbyt dużo, to będą niezwykle twarde. Więc teraz już trzeba zrezygnować za chwilę z łyżki, na razie to wymieszać, a potem wsadzić w to dłoń, ponieważ ludzka dłoń czuje. Ja będę czuł, czy to ma odpowiednią konsystencję, czy też będę musiał tutaj jeszcze mąki dosypać. Trzeba zwilżyć dłonie i zrobić taki oto teścik tej wielkości knedel. Ładnie się formuje. Plastikowa deska, więc nie powinno się przykleić. No chyba jest ok. Odpowiedzialne południowo-tyrolskie gospodynie zawsze wrzucały pierwszego knedla i sprawdzały, co się z tym dzieje, ale ja jestem gospodyniem, a nie gospodynią i w dodatku nie południowo-tyrolskim, więc pójdę na całość. Wydaje mi się, że to jest ok. Zobaczcie, one położone nie spłaszczają się od razu pod własnym ciężarem. Tak, powinny być puchate i nie rozpadać się w trakcie gotowania. Za chwilę nadejdzie chwila próby. Osolony wrzątek poleca się uwadze łaskawych Państwa. Teraz próba, ale myślę, że wszystko jest ok, ponieważ pewne frakcje mogą się delikatnie z knedla oderwać, ale on jako taki ma pozostać w całości. No, trochę się przykleił, dłonie mam wilgotne, no i niech się gotują. I zobaczmy, co się dzieje. Dzieje się dobrze. To, że kawałeczek bułki po wierzchu może latać, to nic. Knedel ma pozostać w całości. Wykańczamy sałatkę. Patelnię, na której szkliłem na maśle do knedli cebulę, tylko przetarłem ręcznikiem. Teraz wlewam tutaj mniej więcej łyżkę oleju. Oleju roślinnego. I na tym oleju podsmażę szpek pokrojony w paseczki. W naszym wypadku może to być surowy, wędzony boczek. Mocny ogień, on się ma dość szybko zrumienić. Szpek jest rumiany, jakby się opalał cały dzień na stoku w miejscowym słońcu. I teraz trzeba to doprawić. Ocet mianowicie. Ocet, no jesteśmy w południowym Tyrolu, więc mógłby być albo winny, albo jabłkowy. Ja wybrałem jabłkowy. I zobaczcie. I co my tutaj mamy? My tutaj mamy gotową przyprawę do sałaty, bowiem sałata wymaga
Przepraszam, tylko tutaj ogień wyłączę. Sałata wymaga soli, wymaga kwasu, no i właśnie tego jej dostarczamy. Wymaga również nieco tłuszczu. To jest ok. Za chwilę wymieszamy. Knedle dochodzą. Zobaczcie, już prawie wszystkie pływają po powierzchni. Jakby miały odznakę już pływam. Za chwilę wyławiamy, kończymy. Teraz jeszcze. To znowu muszę przetrzeć ręcznikiem papierowym, ponieważ ostatnia kulinarna rzecz, którą muszę zrobić, to na tym, a dobra, umyję to, tu jest ocet. A tutaj mam mieć smak palonego masła. Na tym będę rumienił sporo masła. I finito. Pod tym wyłączę, to jest przykryte, czeka. Finiszujemy. Parują przecudnie, jak widzicie, nie rozpadły się. One nie będą nigdy idealnie okrągłe. Gdybyśmy chcieli takie sformatować, to byłyby twarde niezwykle. Masło też gorące, niespalone, ale już mające ten cudowny, orzechowy aromat. To jest obowiązkowy punkt programu. Również obowiązkowym punktem programu jest starty ser. No, w tym wypadku parmezan. I również obowiązkowym punktem programu jest coś, czego Włosi w innych częściach Włoch nigdy z parmezanem nie łączą. A tutaj w południowym Tyrolu robią to nie tylko Tyrolczycy niemieckiego czy też ladyńskiego pochodzenia, ale również włoskiego, bowiem tutaj szczypiorek jest obowiązkową rzeczą. No i do tego, zobaczcie, do tego to oczywiście na samym końcu trzeba przemieszać. Cudowna sałatka. Czy ja to wszystko zjem? No dobra, tych knedli pewnie już nie. Do tego vernacz, no czyli miejscowy leciutki szczep i bardzo ważna uwaga z gatunku savoir vivre. Jeśli podadzą wam tutaj knedle, to pewnie podadzą też nóż i widelec, ale jeśli chcemy być człowiekiem niezwykle dobrze wychowanym, to nigdy nie kroimy knedli nożem, ponieważ jest to wskazówka dla tego, kto knedle zrobił, że one są zbyt twarde. Dobre knedle kroją się idealnie samym widelcem. A czy to są dobre knedle? Tam do kata. Jakie dobre. Zobaczcie. Zwykła biała kapusta. Tak prosta rzecz. Miejscowa kuchnia. Prosta i wspaniała. Poleca się waszej uwadze.